Cześć kochani. O, to tak nie widać. Koszuleczka od Bullet Brothers. Także pozdrawiam, zapraszam na zakupy. Przepyszna, przecudowna kawa. Czekam tylko jeszcze na partię w paleniu wiedeńskim. W paleniu wiedeńskim. To lubię najbardziej, jest takie wiedeńskie. Do meritum. Sygnały seksualne kobiet. Był live, niestety nie wyszedł z tego live, tylko takie szybkie rzucenie tematu, bo się zepsuło. Natomiast kawa się idealnie z tym łączy, więc wybaczcie ten taki marketingowy wstęp. Teraz tak, nagranie wprowadzające. Zwłaszcza teraz jest ważne, ważne z wielu powodów. Po pierwsze, wiedza na pewne tematy zanikła i kobiety sobie nie zdają sprawy z prawdziwych powodów swoich zachowań, z tego, co za tym stoi, co to oznacza, zwłaszcza podświadomie i zwłaszcza dla płci przeciwnej, czyli nas, samców. I oczywiście nie mówię tego po to, żeby tak jak tam jakieś tam zarzuty są, czy wobec mnie, czy wobec innych, żeby za cokolwiek zrzucać winę na kobiety. Natomiast jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, winny zawsze jest sprawca, napastnik, gwałciciel, złodziej, on jest zawsze winny. Natomiast odpowiedzialni zawsze jesteśmy my. Zawsze jesteś ty, moja droga, odpowiedzialna, tak? Bo przestępca, ten, który chcecie napaść, okraść, gwałciciel, ostatnią rzeczą, jaką się on przejmuje, jest twoje bezpieczeństwo. Jest moje bezpieczeństwo, dodaję to, tak to nagranie jest skierowane do kobiet, natomiast dodaję to, te odniesienia do mężczyzn, do siebie, właśnie po to, żeby zaznaczyć, że to dotyczy nas wszystkich. Więc ostatnią rzeczą, jaką on się troszczy, za jaką on chce być odpowiedzialny, jest twoje, moja droga, bezpieczeństwo. O swoje bezpieczeństwo musisz zadbać ty w sposób bezpośredni albo pośredni, tak? Natomiast to jest twoje bezpieczeństwo jest twoją odpowiedzialnością. Więc wiedza na temat zachowań, dlaczego coś robimy, no zanikła. Zwłaszcza tutaj jest ważne, no w tym kontekście, no jeśli chodzi o przemoc seksualną, no to większością ofiar są kobiety. No wypadałoby wiedzieć i znać, oczywiście. Zaznaczę też, że oczywiście ofiarami są, w większości nawet, kobiety, które się nie ubierają jakoś tam wyzywająco, ślicznie, pięknie. To się wszystko dzieje w tak zwanym domowym zaciszu. Natomiast nie można negować wpływu tego, o czym mówię, na sytuację, bo tak jak przestępczość jest różna, rabunki są na różnym tle, zależnie od uwarunkowań różnie przebiegają i nie można przykładać jednego schematu działania do wszystkiego, tak samo i tutaj. Są różne sytuacje, różne uwarunkowania, różne powody, tak? I swój schemat działania należy dopasowywać do wszystkiego. Kluczem oczywiście do każdej sytuacji jest pewność siebie, bo ona pozwala nam zareagować. Ona pozwala nam dać sobie pozwolenie na obronę. To jest bardzo istotna sprawa. I teraz tak, podświadomie kobiety to jest po prostu nie do zanegowania, bo to jest nasza biologia, to wynika z naszych uwarunkowań genetycznych, więc to jest wdrukowane w nasze automatyczne zachowania, tak? Sygnały seksualne. Wysyłają je zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Natomiast tu oczywiście skupiamy się na kobietach, jako tych bardziej narażonych, czy też przede wszystkim narażonych na tego typu ataki. Więc no trzeba to po prostu wiedzieć. Takie rzeczy jak malowanie ust, makijaż, zwłaszcza różna po liczkach, kolor malowanych ust, sposób ich pomalowania, tak?
To wszystko wzięło się z dawnych czasów, gdzie kobiety chciały imitować swoje naturalne sygnały seksualne, tak? Bo w chwili podniecenia z naszym organizmem dzieją się pewne rzeczy. Jeśli chodzi o malowanie ust, to powiększają się wali, bo nabiegają krwią i czerwienieją, tak? Stąd czerwona szminka i te malowanie w celu powiększania ust. Tu przechodzimy też oczywiście do operacji plastycznych, coś tam zszykiwanie, żeby mieć piękne usta wielkie, chociaż czasami panie przesadzają, takie, i to tak to nie działa, nie za bardzo. W każdym razie jest to imitacja naturalnych sygnałów seksualnych, mówiących o tym, że dana samica ma ochotę na zbliżenie. Teraz, dlaczego to jest ważne? Ważne jest to dlatego, że jeśli panie wysyłają całą masę sygnałów, tak jak noszenie szpilek, poszczególne sygnały będę wyjaśniał później. Tu będzie takie nagranie wprowadzające, gdzieś tam zahaczę, coś tam pobieżnie wyjaśnię, natomiast dające ogląd sytuacji. Więc noszenie szpilek tak samo imituje sygnały seksualne. Jest wiele rzeczy dotyczących właśnie naszego ubioru, sposobu ubierania się, doboru obuwia i wszystkiego innego, które jest podporządkowane pod to, żeby zaimitować naturalne sygnały seksualne, tak? No wtedy jesteśmy odbierani przyjaźniej, przyjemniej, tak? No bo jeśli jestem gotowa na seks, tak? No to mężczyźni są dla mnie milsi, tak? Bo każdy, to się wszystko dzieje podświadomie i mówię o każdym mężczyźnie, nie o skrzywionych. To nawet jak mężczyzna tego nie zauważa powodu, to właśnie z tego powodu jest milszy, tak? Aha, ona jest gotowa do zbliżenia, no to będę milszy, bo może wybierze mnie, tak? No i niestety albo stety, no kobiety to naturalnie zauważają, nawet jak nie mają już tej wiedzy, nie mają pojęcia o tym, z czego to wynika, ale warunkowanie, kara, nagroda, tak? Robię tak, jest mi w życiu lepiej, to będę tak więcej robić, tak? I robię tak więcej. Natomiast należy pamiętać, że to w ten sposób działania sprawdza się w normalnych warunkach, w cudzysłowie normalnymi mężczyznami. I teraz normalne warunki, czyli codzienne interakcje, bez używek, bez jakichkolwiek pobudzaczy, bez wysokich stanów emocjonalnych, tak? Czyli jestem w pracy, jestem coś, nie wiem, na mieście, normalny ruch uliczny, tak? To są te w cudzysłowie normalne sytuacje. Oczywiście nie daje to żadnej gwarancji, że to są warunki normalne na cokolwiek, bo napady z bronią w ręku w samo południe też się zdarzają, tak? Natomiast, jak mówi Clint Eastwood, chcesz gwarancję, to kup sobie toster. Ale pewne zachowania, bądź też ich brak, zwiększają nasze szanse na bycie bezpiecznym. Więc ja sądzę, że jeśli coś mnie za wiele nie kosztuje, a może znacząco poprawić moje bezpieczeństwo, to należałoby z tego skorzystać. Natomiast problem się rodzi gdzie? Problem się rodzi w warunkach nienormalnych, gdzie na przykład grupują się ludzie, jest większy procent osób, to są ci o innym sposobie myślenia niż przeciętny mężczyzna, tak? Który prezentuje sposób myślenia taki, że jak mówi powiedzenie, suka nie da, to pies nie weźmie, tak? Czyli sam ma za mało odwagi, zdecydowania z różnych względów, żeby pójść pójść znowu powiedzeniem, po swoje, chociaż to nie jest jego, ale generalnie sobie wziąć. Natomiast różne imprezownie, im niższych lotów imprezownia, tym większa szansa, że trafią się tam mężczyźni prezentujący inny model mentalny. Więc już tutaj generalnie, co by było najlepszą obroną przed to, nie iść niepomalowaną, tylko nie iść tam wcale.
Nie idź tam wcale. To by było odpowiednie zachowanie, skoro to jest miejsce, które przyciąga, no ujmij najmniej to w skrócie, dużo patologii samczej, no to nie spodziewajmy się, że nagle tam znajdzie się książę z bajki. Nie? Więc w takich miejscach teraz ubiór, który imituje, ubiór, sposób noszenia się, wyglądu, sposób poruszania się, który imituje naturalne sygnały seksualne, czyli po prostu wali nas w łeb, ona ma ochotę, tak? Znaczy nie nas, tamtych, tak? Chociaż nas też, każdego mężczyznę to wali w łeb, że ma ochotę, natomiast nie wszyscy podejmują te same działania, tak? Każdy podejmuje inne, bo ma różne motywacje. Więc jak taką patologię wali to w łeb, że ona ma ochotę na seks, on nawet o tym nie wie, bo to jest wszystko na poziomie podświadomym, tak? Zresztą same kobiety robią to podświadomie. No to do tego dodajmy używki, presję społeczną, tak, swojego środowiska, kumpli i coś tam. No i ten koktajl może nie okazać się i często nie okazuje się zbyt smaczny. Często okazuje się bardzo gorzki, zwłaszcza dla kobiety. Więc co tu mam mówić, tak? Każde miejsce. Najważniejszą rzeczą, którą kobieta może zrobić dla swojego bezpieczeństwa, jest nie zjawiać się w miejscach, które przyciągają duże ilości młodych mężczyzn pod wpływem używek. Tak? To jest jedna z najlepszych rzeczy. Oczywiście to nie wyczerpuje problemu przemocy wobec kobiet, natomiast jest bardzo, bardzo ważne, czyli wszelkie imprezownie, im niższych lotów, tym bardziej jest oczywiście jakiś lokal z klasą, polecam, fajnie, Kubatura Opole, troszkę tam bramkowałem, inny rodzaj, też się zdarzają jakieś tam, jak wszędzie, ale powiem wam, że stukrotnie rzadziej niż w innych lokalach, w których byłem, gdzie się kończyło na przykład siekierami wbitymi w drzwi, lejącą się krwią, latającymi maczetami i innymi tego typu rzeczami. I kobiety tam, znaczy generalnie nie robiło różnicy, płeć tam nie robiła różnicy. Idealne równouprawnienie. Latały nad ławkami tak samo. Traciły zęby tak samo. Więc tak, do lepszych lokali przypominam. Głupie rzeczy z głupimi ludźmi w głupich miejscach. Tego nie robimy. Idealnie jakbyśmy znali te wszystkie trzy rzeczy. Miejsce, ludzi, tak? I co będziemy robić. Natomiast im więcej z tego znamy, tym lepiej, tak? Jeśli nic z tego nie znamy, to sami ładujemy się, pchamy się na wózek. Dosłownie, tak? Więc tak, jakiś lokal o dobrej renomie, no to mamy jedno miejsce odhaczone, bo wiadomo, że właścicielom zależy, że na pewno jest lepsza ochrona, że są też inny typ klienteli jest, tak? Teraz co idziemy robić? Wiem, co idziemy robić, tak? To nie jest jakaś domówka i nie wiem, coś tam będziemy robić. Idziemy, nie wiem, na kręgle zrobimy tam, nie wiem, napijemy się po drineczku, pogadamy i wiemy, co będziemy robić i idę z moimi starymi znajomymi, tak? I to jest coś. I to nie znajomymi takimi, że tam znamy się, tak jak ja miałem sytuację na bramce, że przyszły, koleżanki przyszły i praktycznie zalaną w trupa zostawiły ją z dwójką nowo poznanych facetów w poprzednim klubie. Nie mówię o tym typie znajomych. Także to tyle tytułem wstępu. Wstęp dość długi, jak widzę, 15 minut. Natomiast to jest taki rys rzucający światło na tematykę, na powody. W kolejnych nagraniach zajmiemy się poszczególnymi sygnałami seksualnymi, co one robią, dlaczego one są, będzie jeszcze raz powtórzę pewne rzeczy, które tu już mówiłem, bo może ktoś trafi na tamte nagrania osobno, na któreś z tych nagrań jako pierwsze,
Więc tam na pewno będę te rzeczy powtarzał, a jak ktoś będzie oglądał każde z tych nagrań, to też dobrze, bo to się ma szansę wtedy zostać naprawdę w głowie i żeby ten temat był zrozumiały. Natomiast dla równowagi będą też nagrania o przemocy, o samoobronie mężczyzn przed kobietami, o przemocy kobiet wobec mężczyzn. O tym też będą nagrania. O tym też będą nagrania, bo jest to coraz to większy problem i jest to bardzo duży problem pod względem społecznym, pod względem kulturalnym, kulturowym, no i przyszłości w ogóle całego naszego gatunku. Zanik męskości. I potem się dzieją różne dziwne rzeczy tylko dla rzucenia światła problemie. W Stanach większość przestępczości to są ludzie, jak to się mówi, people of color, czyli nie biali. W większości są to jakiego to określenia, żeby jak ktoś się nie przysrał, Afroamerykanie, tak? Natomiast idąc jeszcze głębiej, są to ludzie z rodzin, są to głównie mężczyźni wychowujący się bez ojców, tylko i wyłącznie z matką. Więc brak mężczyzn, prawdziwej męskości w świecie stanowi bardzo wielki problem, wiodący ją wprost do upadku, na co są liczne dowody. Także to tyle, moi drodzy, moje drogie, moje panie, naprawdę uważajcie na siebie. Uważajcie na siebie, bo to ważne. Pokora, jak zawsze, pomyśleć 2 razy, bezpieczeństwo przede wszystkim. O czym się uczyłem jak studiowałem wychowanie fizyczne, to było powtarzane tam jak mantra, nie przez wszystkich, bo nie wszyscy się tym akurat tą dziedziną zajmowali, ale profesor Szczepański, doktor Jagusz, gorąco pozdrawiam, fenomenalni ludzie. Od czego zaczyna się zabawa? Bez czego dobra zabawa nie może istnieć. Zabawa zaczyna się od bezpieczeństwa. Pomyślcie sobie, jak komuś coś się stanie, komukolwiek, cokolwiek, to nagle przestaje być śmiesznie. I nieważne jak dobrze się bawiliśmy, to nagle wszystko bierze w łeb. Jest jakby skasowane, nie? Także bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nawet jak chcecie się tylko bawić. Najpierw musi być bezpiecznie. A jak mówi inny mój dobry znajomy, improwizacja jest w porządku pod warunkiem, że jest bardzo, ale to bardzo dobrze zaplanowana. Także myślcie, dbajcie o bezpieczeństwo, planujcie, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.